Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nuchu z kanału Instytut PZT. Drugi odcinek ABC Murders. Kontynuujemy. Pierwsze co, musimy wejść z powrotem do sklepu tytoniowego na zaplecze, aby przesłuchać siostrzenicę zamordowanej. Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Też tutaj sobie dowcipkuje Hercules Poirot na temat inspektora Japa. Mamy tutaj siostrzenicę zamordowanej. Pierwsze co, wrzucamy sobie obserwację i musimy spojrzeć Is a grief sincere? na jej strój żałobny, chusteczkę, spuszczony wzrok i skromny czarny strój. She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Następnie musimy porozmawiać z siostrzenicą na wszelkie tematy. Zapytaj o jej relację z ciotką lub zażądaj, aby przestała płakać. No nie, no aż używamy kwadrat. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Wywnioskuj, że spadek przypada jej. Raczej chyba nie. Zapytaj, czy jej ciotka miała dzieci. Your aunt did not have any children. Is that correct? No, she was separated from her husband. What do you think about Franz Ascher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Zapytaj, czy Alice bała się swojego męża, albo zapytaj, czy kiedyś myślała, że mąż Alice zrealizuje swoje groźby. Myślę, że idę ścieżką raczej spokojną, czyli kwadrat. Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Nie Why, bała he used się to go. slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. No i znowu mamy dwie możliwe odpowiedzi, właściwie pytania. Zapytam ją, właściwie powiem, że dobrym rozwiązaniem byłby rozwód. Your aunt should have asked for a divorce. Oh no, sir. My aunt had principles. Tak, czyli jednak wolała Your żyć aunt's principle have led z her to the hamem moon. niż mieć spokój, bo ważna jest tradycja. Skąd my to znamy? Hastings, please see this young lady home. I fear that it's quite impossible to finish our interview at present. Poirot, what have you done? I've never known you be so brutal. No wiesz co? Przecież byłem dla niej bardzo spokojny. Do notatnika dodano nowe informacje na temat Mary Drawer, że wiemy, że jest siostrzenicą. Możemy sobie sami to przeczytać. A co jeszcze tutaj mamy? Teraz mamy kolejne zadanie: znajdź Franza Aschera, ale zanim to jeszcze zrobimy, przeprowadzimy dedukcję, bo tutaj zapaliło nam się na zielono szare komórki i musimy odpowiedzieć na pytanie, co pani Ascher robiła w chwili morderstwa. Mamy tutaj do wyboru kilka możliwych poszlak. My wybieramy sobie tak: paczka papierosów w pobliżu dłoni ofiary, paczki papierosów leżące w nieładzie na półce, a także z tyłu głowy widoczna jest tylko jedna rana. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned round to serve him.
Dostaliśmy chyba również trofeum. My tymczasem musimy wyjść z pomieszczenia. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. Wygląda na to, że to jest pan Ascher, a więc mąż ofiary. Spróbujmy z nim porozmawiać. He's not in any Znajduje się condition w to be stanie questioned. uniemożliwiającym I have to find przesłuchanie. a way to sober him up. Musimy w takim razie sprawdzić rzeczy, które zostały strącone przez pijanego mężczyznę. It's Alice Asher's notebook. Ah, that's interesting. It probably contains information about her possible debtors and creditors. Da się to obrócić, da się to obrócić. Bodley. Bodley, fruit sprzedawczyni seller has debt owoców, too. też ma długi. She will probably be Aha. more cooperative thanks to this piece A, of teraz information. będzie bardziej chętna do rozmowy, no zobaczymy. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy pudełko nowych A box of pończoch new stockings. i to wszystkie rzeczy. W takim razie tutaj nic nie możemy więcej zrobić, bo jego nie da się ocucić. Musimy wyjść na zewnątrz. I podejść jeszcze raz do sprzedawczyni. Strawberries, 6p a pound. Natomiast teraz, rozmawiając z nią, oskarżymy ją o morderstwo Alice Ascher. I am accusing you of the murder of Mrs. Asher. What? It wasn't me. According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Poproś o dalsze wyjaśnienia. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at Czyli mine. też miała coś za She skórą. owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Och, jak Of się course, zmieniła sir. od razu ton, no ale niestety tak to Listen, trzeba I robić. didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter Czyli and ona już left. chyba była nieżywa. Zapytaj, co zobaczyła w sklepie tytoniowym. Zapytaj, czy coś ją zaalarmowało. Oskarż ją o kradzież, to nie. Zapytaj, co zobaczyła w sklepie tytoniowym. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's To jeszcze even gorzej, worse. że jest Niemcem. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Okej. Czyli
tym momencie jest już skora do ustępstw, więc będzie bardziej szczera z nami. My tymczasem zabieramy butelkę z octem. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. I wracamy Let us do now try and get our brain sklepu cells to work. tytoniowego. Ale jeszcze uruchomiły nam się szare komórki. I czy jesteśmy w stanie ustalić przedział czasu, w którym pani Ascher została zamordowana? Ciało znaleziono około godziny 11 w nocy i panią Ascher widziano żywą o godzinie 5:30. To poprawne odpowiedzi. Natomiast czy można zawęzić ten przedział czasowy i dlaczego? I tutaj musimy wybrać sobie. Sprzedawczyni owoców nie widziała nikogo w sklepie o godzinie 6 po południu, a także ciało jest niewidoczne z drzwi sklepu tytoniowego, ponieważ zasłania je lada sklepowa. I to są poprawne odpowiedzi. Nowe zadanie. O której godzinie popełniono morderstwo? Przesłuchaj Franza Aschera. Natomiast tutaj mamy również w notatniku nowe wiadomości a propos Nancy Bodley. My tymczasem wracamy się już do tego sklepu tytoniowego. Jaka ekipa tutaj się zebrała? Musimy podstawić butelkę pod nos pijanego mężczyzny. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Ascher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Ascher before he falls asleep again. Od razu szubrawca. Podchodzimy sobie tutaj do niego, włączamy sobie okularki. This man is in rather a bad state. Okej, no raczej nie wygląda mi na mordercę. Pierwsze co musimy zbadać. Podbite oko. Rozciętą wargę. A także podarte ubranie. This man has been fighting and he smells of alcohol. Teraz porozmawiamy z nim. No może zapytamy go, co robił wczoraj wieczorem. What were you doing yesterday at the time of the crime? Can't recall. Grzecznie poproś o współpracę. Come on, my friend. Try to remember. It is important. I'm really sorry, sir, but I don't remember a thing. I see. But maybe you do remember threatening to kill your wife? So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. Może zażartujemy sobie z niego, mówiąc, że dostał lanie. The truth is that someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Dobra, już się nie Very denerwuj, tak interesting. chłopie. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share.
And you thought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Ale nawet cię nie podejrzewaliśmy tak naprawdę o to. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money. No nie but appears to zabił be jej dla certain. pieniędzy. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Przeprowadź rekonstrukcję zbrodni, wybierając czynności, które mógł wykonać morderca. The killer enters the shop. Naciskamy podejdź. Mrs. Asher turns around to greet her customer. Następnie zapytaj. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Teraz naciskamy obróć. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Rekonstrukcja, sukces. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Ascher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. Ja to nie See będziemy you cię soon, zatrzymywać, panie Are you coming, inspektorze. Hastings? Jap. Let's go home. There's nothing for us here. Jesteśmy w Londynie, Well, u do siebie you na have any idea about the kwadracie. killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Skąd on to wydedukował? Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Not for the Już truth. myślałem. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do then? Sarkastyczny jest Hercules Poirot. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Nowe zadanie. Przeczytaj list. Musimy sprawdzić gazetę. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do Okej, for money? czyli jest w gazecie. Andover, murder of a tobacconist. Idziemy teraz do drzwi wejściowych, bo listonosz przyniósł do nas jakiś list. Dear Mr. Poirot, well, what do you think?
I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Okej, teraz podejdziemy do biurka, włączymy wiatrak. Ah, some cool air. I klikniemy na fotel. Klikamy na list leżący na biurku. Let us examine this more closely. Musimy teraz dokonać porównania obu listów, żeby sprawdzić, czy faktycznie pisany jest tą samą czcionką. W tym celu klikamy na literkę I. Certain characters in the two letters may have similar defects. Jeszcze raz. Coś nie wiem. Nie zaznaczyło się, a właśnie. I w drugim liście robimy to samo. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm Czyli my rzeczywiście theory. I się zgadza, jest takie samo. Następnie może to być literka A. Let us examine the characters in this word. Tutaj też gdzieś musimy odnaleźć Yes, the A appears to be quite unusual. i w drugim liście wygląda na to, że mamy to That's samo. right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. The W is not printed properly. Jeszcze na przykład klikniemy sobie może literę W. I don't see anything in particular. Akurat nie. Let us look at another word. Of course, the W characters in the two Litery letters W do też są indeed have takie the same same. defects. My theory was right. These two letters were Czyli written with the wszystko same się typewriter. zgodziło. Both letters were written on the same Mają takie typewriter same and show cechy. the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to Okej. work. Dobra, wytężmy nasze szare komórki. Jaką niezwykłą cechą charakteryzuje się morderstwo w Andover? Mamy tutaj kolejne poszlaki. My wybieramy sobie informator ABC, a także nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. I następne pytanie, jakie domysły można wysnuć w odniesieniu do następnej ofiary?
List z zapowiedzią kolejnego morderstwa w Bexhill. Motywem przestępstwa nie jest kradzież. Alice Ascher została zamordowana. Pani Ascher mieszkała w nieciekawej okolicy. Prawdziwą odpowiedzią jest list z zapowiedzią przestępstwa w Bexhill. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. Jednak zanim opuścimy mieszkanie, jeszcze możemy podejść sobie do lustra. Dostaniemy kolejnych kilka punktów ego. Przejdę się jeszcze na chwilę po kwadracie. Jest tutaj jeszcze informator ABC, na który musimy zerknąć. Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. To właściwie wszystko, co na razie możemy zrobić, więc opuszczamy mieszkanie. Wsiadamy do czekającego samochodu. To Scotland Yard, please. Idziemy do gabinetu inspektora. Jesteśmy w gabinecie inspektora i myślę sobie, że tutaj sobie przerwiemy i kontynuację naszej opowieści zobaczymy sobie w następnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeśli materiał Wam się podobał, łapa w górę, jeżeli nie, łapa w dół. Gorąco zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i śledzenia serii ABC Murders. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej!